Na ten odcinek czekało wielu. Co to jest Rocket Lab? Co ja robię w Rocket Lab? I jak zdobyć pracę w Rocket Lab? Zapraszam. Cześć wszystkim, nazywam się Marcin Stolarski i pracuję w firmie Rocket Lab. Jak zapewne część z Was wie, firma Rocket Lab zajmuje się wysyłaniem satelitów w kosmos i zapewne większość z Was myśli o niej, że to jest jakaś firma z Nowej Zelandii, która ma rakietę Electron, która wysyła właśnie te satelity w kosmos. Ale to nie jest prawda. Tak naprawdę firma Rocket Lab jest firmą amerykańską i większość jej oddziałów znajduje się w Stanach Zjednoczonych. W Nowej Zelandii znajduje się tylko ich kilka. Więc może na początek omówmy, czym zajmuje się Rocket Lab. Rocket Lab ma kilka działów rozwoju. Pierwszym z nich i najbardziej takim spektakularnym jest właśnie rakieta Electron, która wynosi mniej więcej raz na miesiąc, czasami 2 razy w miesiącu satelity w kosmos. To jest dość lekka rakieta, która jest w stanie wynieść około 250 kg ładunku w kosmos i tym zajmują się oddziały w Nowej Zelandii. Ale jednocześnie mamy dział, który zajmuje się budowaniem satelitów. Mamy platformę, która nazywa się Photon. Jest to platforma satelitarna, która może wynieść satelity właśnie do 200-300 kg i my ją sprzedajemy. Mamy oddziały w Stanach Zjednoczonych, które zajmują się integracją satelitów na tą platformę bądź produkcją komponentów do nich. I jeżeli mówimy o komponentach, mówimy tutaj o panelach słonecznych, mówimy tutaj o oprogramowaniu, mówimy tu o komputerze pokładowym, systemie AOCS, mówimy tutaj o radiu, które jest zarówno zaprojektowane do pracy na niskiej orbicie Ziemi zwanej LEO, a także dla misji kosmicznych typu lot na Marsa czy lot na Księżyc. Mamy też dział oprogramowania, który tworzy oprogramowanie zarówno dla satelitów, jak i dla stacji naziemnych. I dodatkowo mamy kilka takich oddziałów, które się zajmują kołami reakcyjnymi, star trackerami, systemami separacji. Dodatkowo mamy też oddziały, które zajmują się budowaniem naszej nowej rakiety, która się nazywa Neutron i już niedługo będzie startowała z terenu Stanów Zjednoczonych. Tych obszarów jest bardzo dużo. Szacuje się, że jakieś 20% satelitów w kosmosie ma technologię pochodzącą, czy komponenty pochodzące z firmy Rocket Lab. Przykładami takich misji jest na przykład wielki teleskop Jamesa Webba oraz na przykład słynny helikopterek, który lata na Marsie, chociaż niestety ostatnio chyba właśnie został uziemiony. A w takim razie czym ja się zajmuję w Rocket Lab? Ja jestem Principal RF Engineer Design, czyli po polsku to będzie główny inżynier projektowania systemów radiowych. Moim zadaniem jest projektowanie systemów zarówno dla rakiet, jak i dla stacji naziemnych, jak i dla satelitów. Wiele satelitów typu Warda czy Capstone ma systemy, w których projektowaniu brałem udział. Oczywiście należy pamiętać, że firma Rocket Lab to jest duża firma. Tam pracuje ponad 1000 osób, więc to nie jest tak, że tylko ja się zajmuję tym projektowaniem, ale jest po prostu cały wielki zespół. I pytanie, czy to jest dobre miejsce do pracy? Ja powiem Wam, że pracowałem w różnych miejscach, w Polsce, za granicą i wydaje mi się, że Rocket Lab jest jednym z ciekawszych miejsc do pracy. A dlaczego? No to może Wam opowiem takie 3 historie właśnie podczas realizowania projektów przeze mnie w Rocket Lab. Pierwsza historia jest związana z projektem Recovery, czyli z odzyskiwaniem pierwszego stopnia rakiety Electron. I na bardzo wczesnym etapie tego projektu moim zadaniem było
odebranie telemetrii z tego stopnia, kiedy on po prostu spada do oceanu. No i pierwszym takim pomysłem było, że ponieważ ta rakieta leci nie dokładnie równolegle do lądu Nowej Zelandii, ale to pod pewnym kątem, że znajdziemy sobie jakąś odpowiednio wysoką górę, wulkan, bo na Nowej Zelandii w zasadzie są wulkany, a nie góry. I tam postawimy anteny i sobie odbierzemy telemetrię właśnie, jak ten pierwszy stopień będzie już na trajektorii takiej parabolicznej w kierunku oceanu. Zacząłem sobie robić wyliczenia, charakterystyki, krzywizna Ziemi. Po prostu trzeba było zobaczyć dokładnie, kiedy ten stopień nam się schowa za horyzontem. I najciekawszy fragment był tak na granicy, a w zasadzie tuż pod horyzontem. I pamiętam, że to rozwiązanie stawało się jakieś takie niedoskonałe, na co kolega podszedł do mnie i mówił, słuchaj, może po prostu my polecimy tą rakietą bliżej brzegu, tak żebyś miał łatwiej. I wiecie, ja pamiętam, bo to był mój pierwszy rok pracy w Rocket Lab. U mnie się pojawiły łzy w oczach, bo kiedy pracowałem w Polsce, to miejscem dla rakiecie, dla satelitów Bright, dla satelitów typu PWSat, było tak zwane piggyback. To była najniższa klasa kategorii ładunków wynoszonych w kosmos. Od ciebie nie zależało nic. Po prostu musiałeś dostarczyć swój ładunek na start w odpowiednim czasie, inaczej po prostu wysyłać zamiast ciebie kawałek betonu. Nie decydowałeś ani o orbicie, ani kiedy lecisz, o niczym nie decydowałeś. A nagle tu przychodzi człowiek, który zajmuje się projektowaniem rakiet i pyta się, jak możemy zmienić trajektorię rakiety, żeby tobie było wygodniej. Że ktoś mnie się pyta, żeby... Rozumiecie tą zmianę perspektywy, że nagle zrozumiałem, że zmieniłem miejsce z ostatniego rzędu nagle do pierwszego rzędu i to było po prostu niesamowite. Po prostu poczułem, że znalazłem miejsce, gdzie powinienem być. Kolejną historię, którą wam opowiem, to jest jakby kontynuacja tego samego projektu. Wtedy ostatecznie postanowiliśmy, że polecimy samolotem w okolicy przelotu właśnie tego pierwszego stopnia, więc wynajęto samolot. Myśmy w tym samolocie umieścili po prostu dużo anten, umieściliśmy taką wielką skrzynię właśnie, w której umieściłem dużo radii, dużo jakieś serwery, systemy zasilania i poleciliśmy samolotem, żeby odebrać tą telemetrię. I wiecie, myk polega na tym, że przygotowujesz się miesiącami czasami do tych 2,5 minut, kiedy masz odebrać tę telemetrię. I w zasadzie nie jesteś w stanie wszystkiego sprawdzić. Musisz zaufać swoim obliczeniom, część rzeczy możesz sprawdzić, ale zawsze do końca pozostaje taka nutka niepewności w tym wszystkim. I powiem wam, że udało się, że pamiętam właśnie, że zobaczyłem sygnał właśnie z pierwszego stopnia, zobaczyłem telemetrię, która schodziła z tego stopnia i wszystko się dokładnie udało tak, jak miało się udać. Co ciekawe, ten system został nazwany przeze mnie bocian, po polsku, bocian, tak jak ptak bocian, nie stork po angielsku, tylko bocian. Wszyscy używają nazwy bocian w Rocket Lab na niego. Chodziło mi w tej nazwie o to, że ja sobie wyobrażałem, że ten system będzie zainstalowany ostatecznie na helikopterze, który będzie leciał niczym z tym pierwszym stopniem, niczym bocian lecący z dzieckiem do rodziców. I pamiętam właśnie, że jak odebrałem pierwszy raz tą telemetrię i ją wysyłałem do Centrum Kontroli Misji, opatrzyłem ją komentarzem bocian hearing crying baby, czyli po polsku znaczy bocian słyszy płaczące dziecko. Właśnie w postaci takiego żartu, że odebraliśmy telemetrię z pierwszego stopnia, który spadał do oceanu ku swojej zgubie niestety, ale my z tej misji dużo się nauczyliśmy. Zobaczyliśmy, co się dzieje z pierwszym stopniem i potem w kolejnych misjach mogliśmy na przykład zastosować pewne algorytmy, które mogłyby ten stopień odpowiednio ustawiać pod podwójnym kątem, tak żeby zniszczenia były minimalne. No i potem, żeby oczywiście otworzyć spadochron. To była druga historia. A teraz opowiem wam trzecią historię. To było nieco już później, kiedy mieliśmy misję Capstone. W Rocket Lab nazywaliśmy ją Photon Capstone, czy Capstone Photon. Chodziło o to, że rakieta Electron, najmniejsza rakieta na świecie w zasadzie, która lata w kosmos, nosi satelity, miała tym razem wysłać satelitę na Księżyc. Nikt nigdy taką małą rakietą nie wysyłał niczego na Księżyc, poza orbitę ziemską. A myśmy powiedzieli, OK, my to zrobimy. I to było bardzo trudne zadanie. Trzeci stopień rakiety był całkowicie przeprojektowany. Nazwaliśmy ten trzeci stopień Photon Interplanetary.
właśnie do tego, że on służy do latania poza Ziemię. Cały lot trwał nie tak jak zwykle, jeżeli oglądacie loty Rocket Lab, że to jest godzinka i wszyscy wracamy do domu. Nie. Wtedy wyniesienie tego satelity, który się właśnie nazywał Capstone, trwało około tygodnia. Polegało na tym, że najpierw wynieśliśmy rakietę, cały zestaw na wysokość około 250 km nad Ziemię i potem powoli przy kolejnych przelotach podwyższaliśmy tą orbitę. Ostatni lot, ostatni przelot koło Ziemi polegał na tym, że satelita leciał na orbitę z jednej strony, to był apogeum, na wysokości około 70 tysięcy kilometrów. To jest prawie 2 razy dalej niż są satelity geostacjonarne i 4 razy dalej niż są satelity GPS. I następnie satelita z tej wysokości spadał niemalże na Ziemię z ogromną prędkością. Przelatywał bardzo krótko pod konstelacją GPS, więc mieliśmy bardzo mało czasu, żeby odebrać telemetrię z konstelacji GPS, sprawdzić, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy orbita jest prawidłowa, czy wszystkie systemy działają dobrze i wydać ostatnie go, no go. Potem satelita zbliżył się do Ziemi na wysokość perygeum było 250 km, czyli bardzo blisko Ziemi. Na tej wysokości w zasadzie bardzo ciężko jest znaleźć stację naziemną w zasięgu satelity, więc w perygeum, czy właśnie na tej niskiej wysokości był włączony silnik, a myśmy nie mogli odbierać telemetrii w tym czasie, ponieważ nie mieliśmy żadnej stacji na Ziemi. W tym czasie silnik wykonywał właśnie rozpędzenie takie, żeby satelita mógł polecieć na orbitę księżycową. Potem zaczynał się trochę podnosić już z tą ogromną prędkością. Po tym super manewrze jeszcze raz w ostatniej chwili musieliśmy odebrać telemetrię z GPS-a, czy wszystko jest w porządku po nawiązaniu łączności, odebrać potwierdzenie, że satelita jest na prawidłowej orbicie. Nastąpiła separacja od satelity Capstone, czyli satelita Capstone jest na prawidłowej orbicie. I tyle. I koniec misji ze strony Rocket Lab. Misja zaczynała się dla zespołu Capstone, który dowodził tą misją i potem komunikował się. Ta trajektoria była bardzo skomplikowana, bo potem satelita leciał na wysokość około 1,2-1,3 miliona kilometrów, czyli 3 razy dalej niż Księżyc i dopiero z tej wysokiej orbity, wykorzystując grawitację Ziemi, Księżyca i Słońca, wchodził właśnie na orbitę księżycową i to się wszystko pięknie udało. Ten satelita w tej chwili krąży na takiej specjalnej orbicie za Księżycem, można by powiedzieć, albo tak wokół Księżyca i bada miejsce, w którym w przyszłości umieścimy stację kosmiczną, właśnie księżycową, tak zwana Gateway Station, do której będą dokowały statki kosmiczne, zanim wylądują na Księżycu. I jeszcze raz, macie bardzo dużo rzeczy do zrobienia. I mimo, że zrobiliście mnóstwo testów, to zawsze pozostaje taki gdzieś niepokój z tyłu, że coś w ogóle mogę zaskoczyć. Zwłaszcza jak robicie to pierwszy raz. No bośmy wtedy lecieli właśnie na taką orbitę pierwszy raz. I wszystko wyszło dobrze. Zresztą zobaczcie, jak ludzie zareagowali, jak dostaliśmy właśnie tę telemetrię, że wszystko jest w porządku, lecimy na Księżyc. No TLI move to start in 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Coming up on horizon crossing. AOS. Incredible, exciting news there from Mission Control. We have had confirmation that the Hypercurie engine lit up and fired Photon and Capstone on its ballistic lunar trajectory toward the moon. Set to deploy in 5, 4, 3, 2, 1. Deploy. No dobrze, to kto może pracować w Rocket Lab? W zasadzie każdy. W zasadzie każdy. Rocket Lab zatrudnia bardzo dużo ludzi. Cały czas się rozwijamy. Pamiętam, jak 5 lat temu dołączałem do Rocket Lab. Oni byli dopiero gdzieś po drugim locie w kosmos. To wtedy było nas około 300.
Teraz jest nas ponad 1000 i każdego tygodnia kilkanaście nowych osób znajduje zatrudnienie w Rocket Lab. Więc bardzo możliwe, że Wy też możecie zdobyć tą pracę. Pytanie gdzie? Może na początek spójrzmy na Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych mamy kilka oddziałów. I w Stanach Zjednoczonych zajmujemy się budowaniem satelitów w Long Beach, właśnie w Los Angeles. Mamy też startowisko, tak zwane LC-2, gdzie startują nasze rakiety Electron. Budujemy też wielki kompleks, gdzie będą budowane rakiety Neutron. Mamy kompleks, gdzie testujemy silniki do rakiety Neutron. Mamy dział oprogramowania ANSI, który tworzy oprogramowanie dla satelitów i dla stacji naziemnych. Tam cały czas ten oprogramowanie zdobywa nowe funkcje. Mamy też dział, który się zajmuje tworzeniem paneli słonecznych. To jest ogromny dział, który tworzy ogromną ilość paneli słonecznych dla różnych misji satelitarnych, nie tylko dla Rocket Lab. Mamy też dział, który zajmuje się tworzeniem systemów separacji. Te, które właśnie, jeżeli rakieta wynosi w kosmos, oddziela satelitę od rakiety. I nie mówimy tutaj o systemie separacji dla Electron, tylko dla różnych satelitów. Między innymi rakiety Falcon 9 wykorzystują właśnie ten system separacji dla naszych satelitów. Problemem pracy w USA jest to, że musicie mieć obywatelstwo amerykańskie albo przynajmniej tak zwaną zieloną kartę, co jest odpowiednikiem permanent visa, czyli wizy na pobyt stały. To nie jest łatwo zdobyć taki dokument, a wynika to z tego, że wszystko, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest obarczone pewnym rodzajem embargiem. Jeżeli coś może być wykorzystane przez wojsko, to wtedy jest tak zwana regulacja ITAR, która mówi, jakie rzeczy mogą być przekazywane osobom, które nie są związane ze Stanami Zjednoczonymi. A jeżeli wojsko jakby nie kontroluje tego obszaru, to zapewne jest ER, który dla odmiany chroni amerykańskie firmy i amerykański rynek. I działanie tych dwóch mechanizmów polega na tym: jeżeli jesteś Amerykaninem, masz prawo dostępu do tego. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, ale generalnie każdy amerykański obywatel może pracować w systemach, które są ograniczone właśnie tymi właśnie klauzulami ITAR albo ER. Jeśli zdradzisz jakąś tajemnicę z tego, wywiedziesz jakiś komponent za granicę bez zgody, to my, Amerykanie, już Cię złapiemy gdziekolwiek będziesz na świecie i Cię ściągniemy do Stanów, zamkniemy Cię w więzieniu. Czyli proszę bardzo, możesz się bawić, ale proszę być grzecznym, nie przekazywać tej informacji. To nawet powoduje, że nasi koledzy, którzy pracują w Stanach Zjednoczonych, nie mogą o pewnych sprawach mówić z nami, którzy jesteśmy w Nowej Zelandii. I mogą przekazywać nam tylko te informacje, które za pomocą umów międzynarodowych są udostępnione właśnie na przykład dla Rocket Lab w Nowej Zelandii. No dobrze, więc jeśli macie obywatelstwo albo zieloną kartę, albo na przykład zaaplikowaliście i właśnie wygraliście zieloną kartę, bo nie jest łatwo ją wygrać, to może do Stanów. Jeśli nie do Stanów, no to zaraz obok jest oddział Sinclair w Kanadzie, który zajmuje się dwoma rzeczami. Koła reakcyjne to są takie koła, które powodują, że można satelitami obracać w różne strony w kosmosie, oraz systemem Star Tracker. To są dla odmiany takie systemy, takie kamery, które obserwują gwiazdy i na podstawie tego, co widzą w obiektywie, określają, w którą stronę satelita jest obrócony. To jeśli te dwa tematy Wam interesują, możecie ewentualnie aplikować o pracę w Kanadzie. Ja przyznam się, że nie znam się dokładnych szczegółów, jakie tam są wymagania. Widzę, że co jakiś czas zatrudniają osoby. Jeśli ktoś będzie bardzo specyficznie zainteresowany tym oddziałem, to może się do mnie zgłosić i ja mogę tam udzielić więcej informacji. Natomiast jeśli Was interesuje praca w Nowej Zelandii, to tu jest właśnie miejsce, gdzie Polacy mogą tą pracę zdobyć. Najłatwiej. Mamy w tej chwili w Nowej Zelandii 4 Polaków, 2 Polki i 2 Polaków. Czym się zajmujemy w Nowej Zelandii? W Nowej Zelandii mamy dział, który się zajmuje produkcją rakiety Electron, czyli zarówno
elementy kompozytowe, zarówno produkcja elektroniki, testowanie całych komponentów, składanie całości w rakietę, potem przewóz tej rakiety z oddziałów Oakland, gdzie mamy fabrykę rakiet, przewiezienie tej rakiety do Mahi, gdzie mamy wyrzutnie, a nawet 2 wyrzutnie i to prywatne, skąd właśnie te rakiety lecą w kosmos. Tam na miejscu następuje integracja satelity z rakietą. Jest kolejny dział montażu, testów. Mamy potem ludzi, którzy pracują zarówno w Mahi, jak i w Oakland, w Mission Control Center, czyli w tym miejscu, w którym doprowadza się rakietę do startu, czyli przeprowadza się testy, tak zwany wet dress, zanim rakieta zostanie uruchomiona. No i potem zbiera się telemetrię, sprawdza się, że wszystko poszło zgodnie z planem. W Nowej Zelandii mamy dział R&D. Wiele systemów, które są potem budowane w Stanach Zjednoczonych, są projektowane w Nowej Zelandii. Właśnie na przykład ja zajmuję się projektowaniem systemów radiowych, które potem są budowane w Stanach Zjednoczonych. Mamy dział, który właśnie projektuje rakietę Neutron, która potem będzie budowana w Stanach Zjednoczonych. Mamy też dział, gdzie testujemy silniki na potrzeby rakiety Elektron. Wiecie, zanim rakieta Elektron poleci w kosmos, to każdy z tych silników musi przejść test, tak zwany statyczny test, gdzie po prostu jest normalnie podłączony do zbiornika z paliwem i uruchamiany dokładnie na taki czas, jaki potem taka rakieta będzie wykorzystywała ten silnik w kosmosie, żeby sprawdzić, że na pewno wszystko działa, zanim my to wszystko skręcimy i polecimy rzeczywiście w kosmos. Więc tutaj pracy jest dużo. Mamy działy administracyjne, mamy działy, które liczą pieniądze, mamy działy PR-owe, które tworzą filmy, multimedia, mamy działy, które się zajmują drukowaniem, mamy działy, które zajmują się produkcją elementów mechanicznych, mamy działy, które zajmują się produkcją okablowania. Więc na każdy zakres waszej wiedzy może znaleźć się tutaj praca. Zarówno dla inżynierów, magistrów, jak i doktorów. Zanim jednak zdecydujecie się pojechanie do Nowej Zelandii, to musicie sobie zdać sprawę, jak wygląda proces rekrutacji. Jeśli szukamy kogoś, to w pierwszej kolejności szukamy w danym kraju. Czy w danym kraju nie ma inżyniera czy innej osoby, która mogłaby się zająć takim zadaniem? Bo to jest po prostu najprościej. Zgarnąć z lokalnego rynku po prostu inżyniera. Jeśli to się nie udaje, albo jest trudne, wiecie, na przykład Nowa Zelandia ma tylko 5 milionów osób. To jest mniej więcej 2 Warszawy. To wtedy poszukujemy w innych krajach angielskojęzycznych. Australia najbliżej i ludzie z Australii są najchętniej widziani, bo tutaj w ogóle nie ma problemów wizowych, a tak samo na przykład z Anglii czy innych angielskojęzycznych krajów. To po prostu, to jest naturalne, że chcemy, żeby nasi ludzie mówili po angielsku i to nie jest tak jak w Unii Europejskiej. Wiecie, że w Unii Europejskiej, czy na przykład w Europejskiej Agencji Kosmicznej, że mamy międzynarodowe towarzystwo, które ma swoje języki i oni potem mówią sobie takim po prostu angielskim uniwersalnym, tak? Międzynarodowym. No tutaj ludzie po prostu mówią swoim macierzystym językiem i ja na przykład mam czasami problemy z nimi się dogadać, ale nie na tyle duże, żebym mógł rozmawiać o sprawach inżynieryjnych. Tutaj problemy polegają na tym, że jeżeli na przykład opowiadają jakieś bardzo lokalne dowcipy, to ja po prostu nie łapię kontekstu. No i dopiero wtedy, kiedy ten rynek angielskojęzyczny też się wyczerpie, albo kandydaci są mało interesujący z tych rynków, wtedy szukamy krajów, które się posługują innymi językami. I mamy tutaj, właśnie mówiłem, 4 Polaków, łącznie ze mną, ale mamy z 30 Francuzów, mamy Niemców, mamy Słowaków, Czechów, z różnych właśnie krajów, w różnych działach. A jeszcze jeden dział, informatyki. Mój ulubiony informatyk pochodził ze Słowacji dla odmiany. Więc każdy ma tutaj szansę, żeby się dostać do Rocket Lab i właśnie polecam właśnie aplikować do Rocket Lab w Nowej Zelandii, bo Nowa Zelandia ma specjalną umowę ze Stanami Zjednoczonymi właśnie, że tutaj ludzie mogą pracować nad tymi sprawami, nawet związanymi z ITAR-em. Jak wygląda proces, jeszcze raz, rekrutacji? Musicie wejść sobie na stronę Rocket Lab. Tutaj zaraz zobaczcie gdzieś adres. Tam jest zakładka Careers. I musicie sobie przejrzeć oferty pracy. Tam ich jest multum.
Jest po prostu multum tych ofert pracy. Jeśli macie możliwość pracy w Stanach, czyli macie zieloną kartę albo właśnie macie obywatelstwo amerykańskie, możecie szukać w Stanach. Jeśli nie, polecam Nową Zelandię właśnie przeszukiwać tutaj. Jak znajdziecie interesującą ofertę, to macie dwie drogi. Możecie zaaplikować na tej stronie i wtedy wasza aplikacja przechodzi przez standardowe sito, po prostu HR standardowo je najpierw przetwarza, potem mniejszą ilość tych aplikacji trafia potem gdzieś tam do menadżerów, którzy potem podejmują decyzje. Jest też program tak zwanego polecenia. To znaczy, jeżeli wy wyślecie aplikację do mnie, to ja mogę was jakby wysłać już na wyższy poziom tego aplikowania. Ja z tego powodu dostaję pewien profit, a wy macie jakby krótszą ścieżkę tutaj dostania. To nie znaczy, że gwarantuję wam, że dostaniecie pracę, ale macie z mojej strony pomoc. Co potrzeba do takiej aplikacji? W zasadzie 4 rzeczy. Po pierwsze, potrzebujemy nazwę tego stanowiska, na które aplikujecie. Po drugie, imię, nazwisko wasze. Po trzecie, kontakt do was, e-mail, telefon. I po czwarte, wasze CV bądź profil na LinkedInie. Bo Rocket Lab może pobrać wasze CV jakby z profilu na LinkedInie. Jeśli będziecie zainteresowani tym tematem, to właśnie te 4 rzeczy będziecie musieli zaaplikować na stronie albo wysłać do mnie na e-maila. Kontakt na mnie też zobaczycie sobie gdzieś tutaj. I teraz tak, jeśli będziecie chcieli przylecieć do Nowej Zelandii, będziecie potrzebowali wizę. W przypadku wizy jest kilka opcji. W pierwszej kolejności będzie tak zwana work visa. Ja wam nie powiem w tej chwili, jakie dokładnie są te opcje, bo te rzeczy będą się zmieniały. Więc spójrzcie sobie też, znów tutaj będzie adres, gdzie znajdziecie wszelkie informacje, ale zwykle większość osób będzie aplikował na 2 rodzaje wizy. Albo standardową work vizę, która da wam pracę w dowolnym miejscu w Nowej Zelandii, ale są wyższe obostrzenia na to, bo trzeba przedstawić papiery, trzeba zdać egzamin z języka angielskiego albo przedstawić dokument, że ma się bardzo wysoki poziom tego angielskiego. Ewentualnie drugi rodzaj wizy to jest wiza, która jest związana z waszym pracodawcą i wtedy proces zdobycia takiej wizy jest dużo prostszy, nawet nie musicie zdawać egzaminu, ale wtedy wasza wiza jest powiązana z Rocket Lab, jeżeli akurat to Rocket Lab będzie waszym pracodawcą. I na przykład jeżeli stracicie pracę w Rocket Lab, to wtedy automatycznie tracicie też wizę. Natomiast jeśli waszym celem jest zdobyć pracę w Rocket Lab, no to nie stanowi problemu. Trzeci rodzaj wizy, jaki tutaj czasami jest wykorzystywany, jest tak zwane work holiday. Jeżeli jesteście wystarczająco młodzi, to możecie wpaść sobie na rok do Nowej Zelandii i wtedy to jest tak zwana praca dorywcza, którą też teoretycznie możecie wykonywać w Rocket Lab. I są osoby, które w ten sposób sobie tutaj pracują. Jeśli będziecie aplikowali na wizę, będziecie musieli przedstawić prawdopodobnie 2 rzeczy dodatkowo. Nie jestem pewien jak work holiday, na pewno work visa i te association visa będzie z tym związana. Musicie przejść badania lekarskie. Są w Polsce 2 punkty, gdzie można przeprowadzić odpowiednie badania lekarskie. Tam będzie potrzebne wasze prześwietlenie rentgenowskie płuc. Generalnie badanie lekarskie ma pokazać, że nie jesteście śmiertelnie chorzy. Żebyście nie obawiali tego badania. Jeżeli na przykład ktoś ma astmę, to nie jest problem. Chodzi o to, żebyście na przykład nie pojechali śmiertelnie chorzy do Nowej Zelandii i żeby potem, ponieważ mając work visę, macie zagwarantowaną opiekę medyczną i żeby nagle Nowa Zelandia nie musiała po prostu się martwić na przykład, bo umieracie na raka. Więc to jest jakby ten rodzaj sprawdzenia. Oraz drugą rzecz, która może być istotna, musicie przedstawić świadectwo niekaralności. Więc jeżeli ktoś ma nieczystą kartotekę w tym temacie, no to obawiam się, że dostanie wizy w Nowej Zelandii może być problematyczne. Bo taką właśnie świadectwo niekaralności trzeba jakby pobrać i potem pamiętajcie, że ona ważna jest tylko 3 miesiące. Właśnie podczas aplikacji na wizę trzeba ją właśnie załączyć. Mając work vizę, możecie przyjechać do Nowej Zelandii, w zależności od tego na 5 lat, na 2 lata. Jeżeli macie właśnie 2-letnią wizę, to zwykle potem ją można bez problemu przedłużyć. Natomiast są pewne ograniczenia. Na przykład nie możecie kupić domu. Jeżeli planujecie przyjechać tu z całą rodziną, to domu nie kupicie. Możecie go co najwyżej wynająć. To nie jest jakiś straszny problem,
Domy są tak drogie tutaj, że mało kto się decyduje w pierwszej kolejności kupienie domu, tylko wynajmuje je. Można wynajmować domy, można wynajmować mieszkania, można wynajmować pokoje. Jeżeli ktoś jest samotnym wilkiem, to spokojnie wiele osób po prostu w Nowej Zelandii wynajmuje po prostu pokój z łazienką i w ten sposób żyje. I dopiero po określonym czasie, to jest w zależności od wizy 2 do 5 lat, możecie aplikować o wizę o pobyt stały. Mając wizę o pobyt stały, wtedy dostajecie w zasadzie 99% praw obywatelskich Nowej Zelandii. Macie obowiązek nawet głosowania, a przynajmniej zapisania się na wybory, bo nikt was nie zmusi do głosowania. Możecie kupować domy, możecie robić wszystko. Nie macie tylko jednej rzeczy. Nie macie paszportu Nowej Zelandii, który możecie wykorzystywać na zewnątrz. A tak to wszystkie prawa wewnątrz kraju zdobywacie z tytułem pobytu stałego. I po 7 latach pobytu w Nowej Zelandii możecie aplikować o obywatelstwo i po aplikacji po prostu dostajecie paszport Nowej Zelandii, co po prostu stajecie się obywatelem i wtedy możecie pracować w Nowej Zelandii. Możecie na przykład potem pojechać sobie na przykład do Australii. Czy można do Nowej Zelandii przyjechać z rodziną, czy lepiej tylko samemu? Różnie. Są osoby, które przyjeżdżają do Rocket Lab jako samotne wilki i pracują sobie same. A potem na przykład poznają znajomych tutaj, albo nawet dziewczyny, chłopaków. Ale na przykład ja tu przyjechałem z dzieckiem, z żoną w ciąży i moja druga córka się urodziła tutaj już w Nowej Zelandii, korzystając właśnie z publicznej służby zdrowia. Więc można tu spokojnie przyjechać do pracy z rodziną. Jest to do ogarnięcia. To nie jest łatwe życie. Bycie emigrantem z rodziną, kiedy jesteście daleko od rodziny, kiedy macie 12 godzin przesunięcia czasu. Ale w zamian macie szkoły, macie przedszkola, które są tak fajne, że dzieci po prostu z przyjemnością chodzą do nich. To nie jest tak, że musicie je za karę wysyłać do szkoły. Nie, dzieci po prostu nie mogą się doczekać. Czasami już w piątek już się pakują i zakładają plecak, bo one już chcą iść do szkoły. To jest w ogóle coś, co się nie mieści nam w głowie. Generalnie ludzie są bardzo przyjaźni, ciepło, bardzo wilgotno. Różnica na przykład między polską zimą a zimą w Nowej Zelandii jest taka, że w zimie wieszamy na kaloryferach takie zbiorniki z wodą, żeby było trochę wilgotniejsze powietrze, a w Nowej Zelandii ja mam urządzenia, które osuszają mi powietrze, bo inaczej woda mi płynie po ścianach. Więc są różne takie różnice środowiskowe, ale życie w Nowej Zelandii jest dość przyjemne, spokojne i ja jakby bardzo polecam. No dobrze, to jeszcze dla przypomnienia. Jeżeli szukacie pracy w Nowej Zelandii w Rocket Lab, no to zaczynacie od strony Rocket Lab, tam poszukujecie sobie pracy, która was interesuje. Potem musicie zebrać 4 rzeczy, tak? Czyli musicie mieć tytuł, tego stanowiska, na które aplikujecie, imię, nazwisko, kontakt do was, e-mail, telefon i CV bądź profil na LinkedInie. I potem aplikujecie albo przez stronę, albo przeze mnie i tyle. I życzę powodzenia. Jak się wam podobało, łapkę w górę, jak się wam nie podobało, łapkę w dół. Subskrybujcie ten kanał, bo nigdy nie wiecie, kiedy będzie następny odcinek. I do następnego.